Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i przepraszam za ten niezbyt urokliwy kadr, ale chciałam Wam pokazać to, co udało mi się już wyszyć. Projekt, który tutaj widzicie, nosi nazwę Enchantment of the Wolf i jest to projekt od Haeda i mam wyszyte już dość sporo. Miałam Wam pokazać, jak będzie taki równy pasek, ale jak widzicie, tutaj już troszeczkę sobie wyszyłam, zagalopowałam się za bardzo. Ale to nic, bo to tylko przybliża mnie do efektu końcowego. Przede mną jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Mam wyszyte na tą chwilę prawie 14,5%, tam jest 14,40 coś. Nie pamiętam już dokładnie. W każdym bądź razie już niedługo, bo dosłownie tutaj będzie gdzieś tak do mojego palca jeszcze tło i dalej tutaj już będzie wyszywany czerwony kapturek, tu dalej będzie wilk, więc będzie to naprawdę pięknie wyglądało. Z tej perspektywy, z której teraz patrzę, z takiej jak Wy, nie widać tutaj bardzo prześwitów, widać gdzieś tam jakieś niedociągnięcia, z których nie jestem zadowolona i raczej będę musiała to poprawiać. Mam na myśli tutaj te kreski, które tutaj gdzieś tam są, czy tak jak tutaj, takie większe. To są... ja nie wiem, jak to się stało. To są jakieś otwarte dziurki czy coś, niepozamykane. Do tej pory wszystkie dziurki, które nie zamknęłam, one się same zlewały na tym materiale. To jest materiał Hardanger 22CT. One się same zlewały, natomiast tutaj te półkrzyżyki postawiłam jakoś krzywo i będę chciała to naprawić jakoś, więc no ciężko mi teraz będzie wrócić do wzoru, do tego fragmentu. Tym bardziej, że nie mam narysowanych kratek, więc jakoś na oko spróbuję sobie dobrać te odcienie i naprawić te dziurki, póki teraz mam to wszystko rozwinięte, tak żeby to finalnie ładnie wyglądało. Co chciałam, to naprawiłam, już nie widać takich luk. Tutaj gdzieś się jeszcze odznacza jakaś kreseczka, ale tak jak mówiłam, ten materiał się naciąga, przesuwa, więc tego później nie będzie widać po praniu. Myślę, że to wszystko, jeszcze jak się ponaciąga ten materiał odpowiednio, to się wszystko zleje. Ja już miałam takie sytuacje wcześniej, które Wam pokazywałam, że były jakieś równe krechy. Naciągnęłam ten materiał z tej strony i wszystko się wyrównało pięknie, więc ja się tym jakoś bardzo nie przejmuję. Z bliska widać już troszeczkę więcej prześwitów, ale myślę, że aż tak blisko to tutaj nikt nie będzie nic nam podglądał, a jak już, no to właśnie z daleka. Ja jestem zachwycona tym obrazem. Trochę mnie irytują tutaj te kratki, które będę musiała sprać. Później już zaczęłam rysować kratki długopisem, który sam znika, którego nie trzeba spierać, ale ten niebieski tutaj właśnie to jest ten, który trzeba sprać. Tamborek ponownie sobie naszykowałam, wszystko sobie zwinęłam i wygląda to mniej więcej w taki sposób. Tu mam jakieś włosy jeszcze. W ogóle ta kanwa jest bardzo brudna, przez to, że no, robię to na tamborku, cały czas to dotykam, gdzieś tam przekręcam i ta kanwa jest strasznie brudna. No ale chyba nie będzie to dobrym pomysłem wypranie jej w połowie pracy, dlatego że zawsze po praniu ten materiał zmienia sobie taką, nie wiem, swoją strukturę, staje się taki zupełnie inny. Też te oczka się kurczą, więc raczej to nie będzie dobry pomysł, ale myślę, że jakoś to przeboleję. Przychodzę do Was jeszcze na momencik, tuż przed rozpoczęciem wyszywania kapturka. Czerwony kapturek będzie wyszywany już tutaj za tą linią, tą prostą, czyli już tutaj. Więc został mi tylko tutaj ten mały fragmencik. I tutaj chyba jeszcze 4 krzyżyki na szerokość i już będzie kapturek, więc niedużo brakuje. Ale powiem Wam, że jestem taka zestresowana i zaczęcie tego fragmentu to trochę tak, jakby rozpocząć nowy projekt, dlatego że jest zupełnie nowa mulina, zupełnie nowe kolory, zupełnie nową rzecz będziemy wyszywać i to rzeczywiście tak, jakby się zaczynało nowy projekt. Mega mnie to stresuje, dlatego że no tutaj do tej pory było wszystko takie proste i przyjemne, a teraz zaczyna się pikseloza i
Wiem, że sobie z tym poradzę, ale wiem również, że będzie mi to zajmowało bardzo dużo czasu, a ja lubię jednak wyszywać szybko. I kolejną rzeczą, która mnie stresuje, jest to, że w tym kapturku jest twarz. I o ile zrobimy jakiś błąd nie wiem, w tle, no to tego błędu nie będzie widać, ale jeżeli coś pomylimy na twarzy, no to będzie zaraz widoczne. Dodatkowo ja też wyszłam z sagi, nie wyszłam z oryginalnego wzoru, więc też nie jestem pewna, jaka ta przeróbka będzie. Wiem, że jakaś dziewczyna już wyszywała ten obraz, jest dokładnie tej przeróbki, ale zupełnie nie mogę na nią natrafić, nie mogę jej nigdzie znaleźć. Dlatego niestety nie mogę zobaczyć, jak ta twarz będzie wyglądała. Wtedy myślę, że na pewno spałabym trochę spokojniej niż teraz. No ale zobaczymy. Najwyżej będzie to jeden wielki koszmarek. Więc tak, miałam Wam jeszcze powiedzieć, że na samym początku, jak pewnie pamiętacie, zastanawiałam się nad tym, czy wyszywać kapturka krzyżykami, czy półkrzyżykami i jak w ogóle to rozegrać. I później powiedziałam Wam, że może fajnie byłoby, gdyby tło było półkrzyżykiem, a kapturek krzyżykiem. No i zastanawiam się nad tym, jak to rozegrać i jak to zrobić, żeby było ok. I w dalszym ciągu nie wiem. Z jednej strony bardzo mnie ciągnie do tych krzyżyków, żeby kapturka zrobić krzyżykiem i jeszcze bardziej podkreślić tą całą głębię, która tutaj będzie zawarta, czyli takie rozmyte tło, takie trochę za mgłą. I te bardzo wyraźne postacie, które są tutaj z przodu i tak, żeby one się jeszcze bardziej wybiły na tym tle. Myślę, że to by naprawdę ładnie wyglądało. Ale z drugiej strony, no właśnie, no nie jestem pewna. I teraz mam kolejne takie, wiecie, no ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Nie dość, że wolno będzie, bo pikseloza, to jeszcze wolno, bo krzyżyki. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to rozegrać i jeszcze czy w ogóle będę w stanie dobrze to wyszyć, żeby, wiecie, żeby nie pomylić tła z postacią. No nie wiem, jestem taka teraz zmieszana. W tym momencie będę sobie tutaj kończyć i rysować kratki, dlatego że nie chcę się pomylić, więc te kratki sobie narysuję jakimś trwalszym pisakiem. Rozważę, czy nie będzie to ten spierający się, żeby on mi nie znikał tak szybko, bo normalnie tutaj rysuję fioletowym, który znika po jednym dniu, albo nawet w ogóle po kilku godzinach, jeżeli zrobię jedną warstwę. Dlatego, żeby to było trwalsze trochę, wezmę inny pisak. No i będę lecieć dalej. Nadeszła wiosna, a zawsze razem z wiosną nadchodzą porządki. Wiosenne porządki, które są już taką tradycją w moim domu. No i z racji, że robiłam porządki w całym domu, to postanowiłam, że zrobię je również w mojej hafciarskiej kolekcji. Nie udało mi się posegregować wszystkiego, dlatego że w dalszym ciągu nie mam na tyle miejsca i nie mam na tyle szafek. Ale te najważniejsze rzeczy udało mi się posegregować. W moim pokoju pojawiła się również nowa szafeczka, ta kolorowa, stąd ten kadr. Chciałam Wam ją pokazać. Kupiła mi ją moja mama już dawno, dawno temu i ona sobie leżała gdzieś tam, ojejku, ale zimno, przepraszam. Ona sobie gdzieś tam leżała w innym pokoju, gdzie były jakieś inne moje klamoty, ale postanowiłam, że sobie ją wezmę do pokoju, dlatego że tutaj idealnie mi pasuje.
I na samej górze, jak już pewnie widzicie, leżą moje projekty rozpoczęte, które chcę mieć pod ręką, tak żeby ich nie chować, ale żeby jednocześnie nie były dostępne dla mojej córki, więc leżą sobie wysoko. Ona ich nie rusza, powiem Wam też, że nie dotyka tej szafki. Czasami otwiera sobie tą przedostatnią szufladkę, wyciąga sobie mulinki, ogląda sobie je, a potem je z powrotem wkłada na miejsce, więc akurat nic mi tutaj nie psuje. Dodam, że moja córka ma 18 miesięcy, jakby ktoś się zastanawiał. No i teraz pokrótce Wam powiem, jak sobie to zorganizowałam i co dokładnie znajduje się w tej szafce. Tutaj jest pierwsza szufladka. To są ogólnie takie pudełeczka, które można sobie wyciągać i wkładać z powrotem. W pierwszej szufladce mam wszystkie jakieś takie różne rzeczy typu tamborki, jakieś nożyczki. Tutaj mam gąbkę do mycia naczyń. I tutaj pozdrawiam Sysię, bo to właśnie od niej ten pomysł z tą gąbką. I w ogóle dajcie znać, czy oglądaliście ten filmik, jak Sysia tłumaczyła, po co są te gąbki do haftu. Jestem ciekawa, czy też używacie. Tutaj mam jakieś torebeczki, w sensie te strunowe woreczki. Tutaj mam dwa takie pojemniczki na igły. Tutaj mam do kanwy 14 CT. Opisałam sobie je grubością kanwy, gęstością kanwy, dlatego że to są igły z zestawów i nie mam pojęcia, jaki rozmiar igieł jest dodawany w tych zestawach. Tutaj obok mam mulinki 11 CT, do kanwy 11 CT, paseczki do organizera. Tutaj, przepraszam, pojemniczki po magnesikach, tu mam jakiś magnes. Tutaj mam jeszcze igły 28 z kulką, no i jakieś tam, wiecie, kółeczka różne do organizacji. Tutaj taka bardzo fajna ściąga, po drugiej stronie jest kod rabatowy, nie będę Wam pokazywać. Jak robicie zakupy na Haftixie, to na pewno dostaniecie, ale pokażę Wam tylko przód, bo tutaj jest taka mini ściąga. Nie mogę teraz wyostrzyć. Ile CT, to ile oczek. Ja co prawda już znam to na pamięć, więc tego nie potrzebuję, ale pokazuję Wam, żebyście tak z ciekawości mogli zobaczyć. I mam tutaj również jakieś pisaki, no i pełno innych jakichś tam pierdółek. Schodzimy niżej i teraz mamy tutaj zapas, po pierwsze zapas DMC. Tutaj mam 24 motki DMC oryginalnej zapasu. No i mam kanwy różne rodzaje. Tutaj jakiś, nie wiem, gobelinek. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Kiedyś to kupowałam. Nawet nie wiem, ile to jest CT. Nawet nie wiem, czy tutaj jest gdzieś to napisane. Dalej jest jakaś kanwa, którą kupowałam na mecie jeszcze na początku swojej przygody hafciarskiej. Tutaj mam moje ukochane Murano 32 CT. Dwa kawałki kanwy z AliExpress, czarna i jakaś taka brązowo-beżowa. Dalej mam Aida 18 CT, nie bardzo ją lubię, ale kupiłam dwie, nie wiedząc czemu. Ja na niej wyszyłam krówkę. Tutaj też mam jakiś stary zapas jakiejś tkaniny 34 na 45 cm za 8 zł z pasmanterii. Dalej też mam jakąś kanwę, ja na niej wyszywałam bodajże tego mojego kotka, w ogóle to był pierwszy filmik na moim kanale. Dalej mam jakieś resztki lnu, 30 CT i kolejny zapas kanw z AliExpress. Nie mam pojęcia, co to są za kanwy, nie mam pojęcia, co to jest za CT, musiałabym to liczyć. Ale mam gdzieś tam, wiecie, jak czasami pojawiały się jakieś promocje, czy widziałam, że coś jest rzeczywiście tańsze niż normalnie można to dostać w sklepie, to czy potrzebowałam, czy nie potrzebowałam, to po prostu zamawiałam i sobie to tutaj leży. Ja też się na tym uczyłam, więc jakoś bardzo nie przykuwałam do tego uwagi. Teraz już jestem troszeczkę bardziej doświadczona w tym temacie, więc wiem, jakie kanwy kupować, jakie materiały kupować, wiem, co bym chciała przetestować, więc teraz, kiedy już kupuję te produkty, to kupuję je bardziej świadomie i z wyboru, a wcześniej to kupowałam, co leciało, w ogóle nie miało to dla mnie żadnego znaczenia.
Schodzimy znowu szafeczkę niżej i w szafeczce niżej mam zapas mulinek. To jest szafka, do której moja córka najczęściej się dobiera. I tak, tutaj mam posegregowaną mulinę CXC. To jest, nawet nie wiem, czy to jest CXC czy SHS, bo ja ich szczerze mówiąc nie odróżniam. To jest ta z 2 banderolkami, znaczy nie odróżniam. Z tego, co mi wiadomo, to mulina CXC to jest z 1 banderolką, a SHS z 2 banderolkami. Natomiast bardzo często dziewczyny zamieniają to odwrotnie, o tym opowiadają i mówiąc CXC mają na myśli mulinę z 2 banderolkami. Każdy tak naprawdę mówi, jak chce na tą mulinę, więc ja już sama się gubię, jak ona się nazywa i nie wiem, czy powtarzając to w ogóle powtarzam Wam dobrze, dlatego mówię, że to jest chińska mulina z 1 banderolką. To są te muliny, które znajdują się w zestawach, na przykład Joy Sunday i wszystkie inne te chińskie. Więc to jest ta mulina. Ja sobie ją posegregowałam w taki sposób, że mam tutaj taką karteczkę z bloku technicznego, numerek u góry i mulinkę i to nie jest posegregowane w żaden sposób. Nie chciało mi się tego robić, a poza tym, tak jak mówię, moja córka się tym bawi. Ona sobie czasami podchodzi, wyciąga sobie jeden woreczek, ogląda, a potem wsadza, gdzie jej pasuje. Na szczęście umie już segregować, więc tutaj to wszystko tak układa. Dalej mam muliny z sieciówek, to są te poliestrowe. Mam niebieski i czerwony. Kiedyś chciałam je przetestować, ale zobaczcie, ale jakoś nie mam do czego, nie mam czasu. Tutaj jest dalsza część mulinek tych z 1 banderolką. To są właśnie te mulinki. Taką mają banderolkę. One jeszcze nie są posegregowane tak jak te. Tutaj mam też muliny bez... jakieś chińskie mulinki bez numerków. Tutaj jest na przykład po moich kwiatach, które wyszywałam. Tutaj mam 61 chyba motków Ariadny, ale to nie są wszystkie motki Ariadny, jakie posiadam, bo jeszcze wyszłam samplera i w samplerze mam chyba 13 czy 14 motków jednego koloru Ariadny, więc mam ich trochę więcej, ale one są tak rzucone, dlatego że ja Ariadną nie wyszywam, nie korzystam z niej zupełnie, więc nie widzę sensu jej organizować, strata czasu, więc po prostu sobie tak leży, może kiedyś do czegoś mi się przyda. Jakiś czas wcześniej, jak przyjeżdżała do mnie moja kuzynka, to robiłyśmy sobie bransoletki z muliny i właśnie wykorzystywałam te resztki Ariadny, której nie lubię, więc na pewno do czegoś się wykorzysta. Choćby nawet do zabezpieczenia brzegów kanwy na przykład. Teraz nie mogę Wam obniżyć jeszcze bardziej mojego statywu, ale ostatnia szufladka to jest moja nowa organizacja muliny DMC, o której chciałabym Wam już troszeczkę więcej opowiedzieć. Tak wygląda od wewnątrz to pudełko. Ja sobie siedzę tutaj bokiem, więc jeżeli zobaczycie gdzieś tam moje nogi w kadrze, to przepraszam. Ale chciałam Wam to jakoś ładnie pokazać. I jak widzicie, zaczęłam robić pakieciki. Pakieciki to pomysł Nokitany, to jest już pomysł znany od lat. Dziewczyny na polskim YouTubie również o tym sposobie opowiadały, więc ja się już w to nie będę jakoś bardzo zagłębiać. Pokażę Wam w tym momencie mniej więcej, w jaki sposób robi się takie pakieciki, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I w międzyczasie będę Wam opowiadała o tym, dlaczego i po co. Więc tak, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Na początku nie byłam do niego przekonana, bardzo nie chciałam sobie tak organizować muliny. Wydawało mi się to bez sensu, wydawało mi się to zbędne, próbowałam różnych rzeczy, ale żadna metoda nie za bardzo mi się podobała. Nie podobały mi się bobinki, dlatego że za każdym razem musiałam sobie od nowa ciąć te paseczki, nie wiedziałam, co mam z nimi robić, jak ja mam to układać, co zrobić z tymi resztkami, które gdzieś tam nimi wyszywałam i został mi jakiś paseczek niedowszyty. No, nie przekonywało mnie to. Nie chciałam również woreczków, dlatego że woreczki często trzeba wyjmować, otwierać, wkładać. Zajmowało to zbyt dużo czasu. Nie przemawiało do mnie również te organizery, które strasznie niszczyły mulinki, ale o tych organizerach również Wam opowiem, dlatego że ja w dalszym ciągu przy nich zostaję po części. No i padło właśnie na pakieciki, które są bardzo fajne, bardzo wygodne, zajmują bardzo mało miejsca. Teraz patrzę od góry na te mulinki i automatycznie widzę,
ile danego koloru mam muliny. Te muliny się nie niszczą, są posegregowane, mega mi się to podoba. I postanowiłam połączyć właśnie pakieciki z organizerami i uważam, że to jest świetny pomysł. Ja sobie już je testuję od jakiegoś czasu, o czym Wam też już mówiłam na Instagramie. Ja nie lubię Wam pokazywać rzeczy, które nie są przetestowane i jeżeli już coś pokazuję, to raczej rzeczy, które rzeczywiście używam, testuję i pokazuję Wam w momencie, kiedy już mogę coś na ten temat powiedzieć. Wiele osób wiem, że też nie jest przekonanych do tego sposobu, ale już Wam powiem, jak z tego korzystać, jak tego używać i co i jak z tym robić. Więc tak, wyobraźcie sobie, że kupujemy sobie mulinę w sklepie, przynosimy sobie ją do domu i mamy motki. Motki tniemy sobie na kawałki, organizujemy tutaj. W jednym pudełku mamy muliny do wszystkich swoich projektów, nieważne ile ich macie, wszystkie są w jednym pudełku. I tak jak ja na przykład w Kolosie mam tych kolorów bodajże 87, o ile dobrze pamiętam, no to są to te pakieciki, jest ich dużo, więc nie chciałoby mi się ich po prostu dawać na jakieś inne organizery i nosić ze sobą 2-3 organizery, tylko po prostu wkładam sobie tutaj jeszcze, już Wam pokazuję. Biorę sobie mój tamborek, wkładam sobie go tutaj, biorę sobie to i idę gdzie chcę. Mogę sobie podróżować po całym domu z takim pakietem, mam wszystkie muliny pod ręką. I teraz ja zrobiłam taki myk troszeczkę inny niż inne dziewczyny, dlatego że nie związałam sobie tego spinaczami, tylko gumkami. Zobaczcie, tutaj są gumeczki naciągnięte i te gumeczki mi trzymają pakieciki. I co teraz z mulinkami, które gdzieś tam mi zostają, jakieś krótkie paski? Ano co? Ano po prostu, już Wam tutaj pokazuję. Zaczepiam sobie je tutaj na tą gumeczkę, składam na pół i zaczepiam na gumeczkę, wyjmuję dany kolor, który potrzebuję i mam tutaj użyte niteczki, wyciągam stąd, jeżeli je jeszcze zostają, to po prostu zakładam jeszcze raz, a jeżeli mi się kończą, to wyciągam stąd nowe. Niektóre są tutaj, jak widzicie, poplątane, ale to dlatego, że to są te stare kolory, które miałam na organizerze. One były spuszone, skołtunione, więc one rzeczywiście się plątają w tych pakiecikach, ale nie jakoś bardzo. Jak mi się pląta, to nie wyciągam na przykład 2 niteczek, tylko wyciągam całe pasemko i wtedy zapinam sobie na gumeczkę i to jest bardzo wygodne. A co w momencie, kiedy tych kolorów mamy mało, na przykład 10-20 i nie chcemy chodzić po całym domu z takim pudełkiem? No to wtedy wystarczy sobie wziąć jakiś inny organizer, jak ja mam na przykład tutaj do konia, bo tutaj również znajdują się mulinki do konia. Zaczepiam sobie po jednym pasemku, po 2 pasemka na moje organizery. Ja też Wam pokażę inne organizery, dlatego że zaczęliśmy z mężem robić organizery drewniane. Jeszcze Wam ich nie pokażę, dlatego że one nie są skończone, ale jeżeli podczas robienia tego filmu je skończę, to Wam je pokażę. Tak wyglądają te organizery. My je robiliśmy z mężem. Mój mąż je wycinał dziurki, a ja je rysowałam pirografem. Zobaczcie, jakie one są grube. Są dużo grubsze niż te standardowe w sklepach. Dodatkowo są dwustronne. Z jednej strony mamy cyferki, a z drugiej strony mamy puste pole, gdzie można sobie wpisać swój symbol, który akurat potrzebujemy. I tutaj mamy raz, tutaj mam 2, kolejny wzorek z takim ananaskiem, dalej mam 3, bardzo są minimalistyczne te wzorki, ale takie totalnie w moim stylu. Tutaj też mega mi się podoba ten organizer z tyłu z truskawką i tutaj mam z takimi śnieżynkami, a z drugiej strony jest samolot, więc tak one mniej więcej wyglądają. Ja je będę jeszcze lakierować, no i już niedługo trafią do Waszych domów. Właśnie mam zamiar przerzucić się na ten organizer z tego, więc nie będę używać tego, tylko tego, które zrobił mój mąż. On będzie dużo fajniejszy, dużo poręczniejszy, bo ja nie za bardzo się dogaduję z tymi Paco, więc nie będę z niego korzystać. Ale właśnie przerzuciłam sobie tutaj po jednej niteczce i to jest fajne, żeby sobie to łączyć, czyli wszystkie niteczki mam zorganizowane tutaj,
a te, które potrzebuję, mogę sobie zamontować tutaj i wtedy mi się tak nie puszą, bo jest ich po prostu mniej. Tutaj na sam dół położyłam sobie książkę, która mi trzyma te pakieciki, żeby one się tutaj nie rozjeżdżały. Dodatkowo tutaj znajdują się takie rzeczy bardzo podręczne, czyli mój słoiczek na ścinki. Tutaj mam przyrząd do prucia, takie coś. Mam tutaj również pisak, którym rysuję kratki. To jest ten pisak, który najszybciej znika, po kilku godzinach w zasadzie. Mam nożyczki, mam wosk. Tutaj mam hit nad hitami, słuchajcie. Naparstki to już totalny przeżytek. Używam teraz takiej taśmy, którą naklejam sobie na palce i są rewelacyjne. Ja Wam je testowałam. Ja mam tutaj taką taśmę już uciętą. Ja sobie je wykorzystuję tylko do wyszywania, jeżeli rzeczywiście potrzebuję. To mam odcięty taki kawałek, nakładam na palca, wyszywam, a kiedy już nie potrzebuję, to po prostu zdejmuję i sobie tu wrzucam. Taka oszczędność. To nie ma żadnego kleju, ani nic. To się samo można, zobaczycie, teraz Wam pokażę. To już jest stary kawałek. Można go odtegotać, rozwinąć, a później z powrotem sobie, jak tam chcecie, zawinąć bez kleju, bez niczego. Dociskamy i proszę bardzo. Nic się nie odkleja i palce nie bolą przede wszystkim. To jest naprawdę mega, mega, mega. Tutaj mam też klipsy do kanwy, do zabezpieczenia materiału i mam jakieś zapasowe gumeczki na wypadek, gdyby mi jakieś pękły, bo zakładając gumeczki, te gumeczki pękają. Więc niestety muszę sobie to jakoś tak ogarnąć, żeby to nie pękało, a jeżeli już pęka, no to zakładam sobie po prostu nową mulinkę i tak to mniej więcej wygląda. Tyle, to by było na tyle z mojej organizacji, jestem z niej bardzo zadowolona i teraz będę sobie z niej korzystać. Wkładam sobie tutaj mój organizer, przepraszam, mój tamborek i mogę iść wyszywać. Jest już późno, w dodatku będziecie pewnie słyszeć padający deszcz. No i będę tutaj troszeczkę trzęsła telefonem, ale chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, całkiem przez przypadek dorwałam taki długopis zmazywalny z gumeczką tutaj na końcu. Strasznie mnie zaintrygował, zapłaciłam za niego 5 zł, więc uznałam, że to będzie dobry deal i postanowiłam go przetestować na kanwie. Oczywiście nie na tej. Narysowałam nim krateczki na innej kanwie. Zrobiłam testy i okazało się, że jest naprawdę rewelacyjny. Spiera się w gorącej wodzie, znika dosłownie w sekundę pod żelazkiem i można też suszyć suszarką, więc jeżeli gdzieś tam tutaj mnie będzie denerwowały te prześwity, to przed robieniem zdjęć czy coś takiego mogę sobie podmuchać suszarką i wszystko mi zniknie i to jest naprawdę super. Jestem mega zadowolona z tego długopisu. Teraz zrobiłam sobie nim tutaj kratki i powiem Wam, że rysowanie to czysta przyjemność. I w dodatku jest bardzo cieniutki, przez co nie rozlewa mi się tak strasznie. Ja spróbuję, czy da się go zmazać. Jestem ciekawa. Trochę się da, ale śmiesznie. Dobra, chciałam Wam mniej więcej to pokazać, ten długopis. Ja tutaj już prawie kończę pierwszy rządek, więc będę dochodziła do połowy obrazka. Mamy dzisiaj 8 kwietnia. Mam na tamborku prawie 8000, czyli idziemy zgodnie z planem, ale jeszcze sobie będę wyszywać, bo jestem w trakcie tak naprawdę, więc będę wyszywać, żeby było 8000. Jestem mega zadowolona z tych postępów, chociaż niestety nie mogę Wam pokazać takich postępów, jakbym chciała, ale o tym już opowiem Wam później. Miałam zamiar pokazać Wam dużo większe postępy i miałam na ten dzień zaplanowany zupełnie inny filmik. Natomiast niestety czekam na jedną paczkę, która w dalszym ciągu do mnie nie dotarła, z jedną rzeczą, którą również chciałam Wam w tym filmiku pokazać.
Czekam na nią już ponad miesiąc, więc nie mam pojęcia, kiedy ona dotrze. Liczyłam, że będę mogła dodać ten film właśnie we wtorek, 12 kwietnia, dlatego, że był on nagrywany w klimacie świąt, takiej Wielkanocy i to był dobry plan, natomiast nie mogę Wam opublikować tego filmu i okazało się, że jest niedziela, a ja nie mam dla Was żadnego filmu na wtorek, dlatego że ten jeden był przygotowany, wystarczyło dograć dosłownie kawałeczek i opublikować. A tu jednak taki jeden wielki klops. Więc filmik świąteczny zobaczycie pewnie po świętach. A teraz muszę Wam pokazać inny filmik, który nagrywałam. Miałam zamiar jeszcze dalej wyszywać i pokazać Wam większe postępy, ale niestety muszę już ten filmik kończyć, żeby cokolwiek Wam tutaj opublikować. Tak wygląda ten kawałek, który sobie wyszywałam. Tutaj już jest połowa szerokości, tu jest połowa wysokości, więc jeżeli dokończę ten pasek, to będę miała zrobioną 1/4. Tutaj widać piękny kapturek, włosy. I tutaj dalsza część kapturka i powiem Wam, że byłam dosłownie przerażona, jak ja sobie to wyszywałam i tutaj ten fragment to było same zielenie połączone z fioletem i jak ja sobie to tak wyszywałam, mówię, ojejku, przecież to będzie takie okropne, ale potem wyszyłam, lecę dalej, a tu nagle pomarańcze i mam takie, ale jak to? Przecież to miały być włosy brązowe, a nie pomarańczowe, ale rzeczywiście, kiedy oddalimy ten cały obraz, to te wszystkie kolory rzeczywiście mają sens, a z bliska zupełnie to nie ma sensu. Mega mi się to podoba, zobaczcie, jak się pięknie wybija ten czerwony na tle tego lasu. Jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten świąteczny filmik w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że on się pojawi w następnym tygodniu, bo jeżeli w dalszym ciągu ta paczka mi nie przyjdzie, to pewnie świąteczny filmik pojawi się w maju. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Trzymajcie kciuki. Ja się teraz zbieram, zakładam od nowa tamborek. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No i do następnego filmiku. Pa!